Kiedyś mówili nam, uwierz w to, co widzisz. Dziś każda twarz, każde słowo, każde wydarzenie może być stworzone w laboratorium kodu. Witajcie w epoce deepfake i sztucznej inteligencji. Witajcie w rzeczywistości, której już nie możemy ufać. Deepfake – technologia, która wywodzi się z ciemnych zakamarków internetu. Zaczęło się niewinnie. Zmiana twarzy celebrytów w filmach. Dziś, kilka lat później, jest bronią informacyjną, narzędziem politycznej destabilizacji i cichym katem prawdy. Algorytmy GAN, sieci generatywno-uczulające, nie tylko odtwarzają obraz. One tworzą nowe byty, nowe twarze, nowe historie. Historia deepfake jest historią powolnego, ale nieuniknionego upadku zaufania. W 2018 roku świat zobaczył Baracka Obamę, mówiącego groźne słowa, których nigdy nie wypowiedział. Było to ostrzeżenie, którego nikt nie wziął na poważnie. Wkrótce potem pojawiły się deepfake'i polityków w czasie kampanii wyborczych, prowokujące nagrania żołnierzy rzekomo położonych wrogowi, a nawet podrobione wyznania winy. Służby specjalne USA, Wielkiej Brytanii, Chin i Rosji wiedziały już wtedy, deepfake stanie się nową bronią. Broń ta nie niszczy czołgów, nie burzy budynków. Ona niszczy rzeczywistość. AI nauczyła się tworzyć nie tylko twarze. Deepfake'y generują emocje. Śmiech, płacz, gniew. Potrafią przedstawić człowieka w stanie euforii lub wagonalnym krzyku. Nawet mikroekspresje. Te drobne ruchy twarzy, które zdradzają prawdę, są teraz symulowane. Ludzie nie mają szans w konfrontacji z technologią, która manipuluje ich pierwotnymi instynktami. Czy pamiętasz czasy, gdy zdjęcie było dowodem? Gdy nagranie było niepodważalną pamiątką chwili? Teraz każdy obraz może być fałszywy. Każdy film może być kłamstwem. I nikt nie musi być tego świadomy. Przypadki użycia deepfake w codziennym życiu rosną w zastraszającym tempie. Podszywanie się pod rodzinę w rozmowach telefonicznych, generowanie fałszywych aktów notarialnych, tworzenie spreparowanych rozmów szantażowych. Ludzie są wciągani w pułapki przez głosy i obrazy, którym ufali najbardziej. Organizacje przestępcze wykorzystują deepfake do fałszowania tożsamości, wymuszania okupów, a nawet szantażowania polityków i biznesmenów. W 2022 roku udokumentowano przypadek, w którym cała kampania wyborcza w Ameryce Południowej była oparta na spreparowanych przemowach konkurencyjnych kandydatów. Ale najciemniejsza strona tego zjawiska dopiero nadchodzi. Sztuczna inteligencja nauczyła się generować nie tylko obrazy i dźwięki. Tworzy całe narracje. Potrafi stworzyć świadectwa, których nigdy nie było. Relacje świadków, którzy nigdy nie żyli. Dokumenty historyczne opisujące wydarzenia, które nigdy się nie wydarzyły. Całe alternatywne rzeczywistości. Nowe mity. Kto kontroluje te technologie? Oficjalnie wielkie koncerny technologiczne. Google, Meta, OpenAI. Ale nieoficjalnie różne agencje, wywiady, organizacje, których celów nigdy nie poznamy. W świecie deepfake nie ma już znaczenia, co się wydarzyło. Znaczenie ma tylko to, w co ludzie uwierzą. W epoce, w której obraz i dźwięk mogą być dowolnie zmanipulowane, prawda staje się kwestią wiary. Czy istnieje jeszcze jakikolwiek sposób, by rozpoznać autentyczność? Czy jest coś, co chroni nas przed zalewem spreparowanej rzeczywistości? Może już nie. Może czas, by zaakceptować, że w erze sztucznej inteligencji każdy może być kłamstwem. Nawet my sami. Prawda umiera powoli. Najpierw umiera w słowie, potem w obrazie, na końcu w ludzkiej pamięci. Napisz w komentarzu: wierzę, jeśli wciąż wierzysz, że prawda ma znaczenie. Lub iluzja, jeśli wiesz,
że przyszłość należy do kłamstwa. Jeżeli materiał Ci się podobał, to zapraszam na mój kolejny film, w którym poruszymy temat rzekomego planowanego ataku obcych, czy to też deepfake. Subskrybuj Ukrytą Prawdę Starożytności, a nie ominą Cię kolejne nowe filmy.